Ranking wszystkich kolekcji do The Sims 4. Hej rybynki, to Aquamaryna. Witam Was w odcinku, w którym omówimy sobie wszystkie kolekcje do The Sims 4. Na chwilę obecną mamy w grze 19 kitów i to jest mega dużo i zdecydowanie to rozszerzenie pobiło rekordy, jeśli chodzi o liczebność wszystkich rozszerzeń do 4. edycji. Kolekcje dzielą się na dwie grupy. Te, które są dedykowane do trybu tworzenia Sima i te, które urozmaicają tryb budowania. Wyjątkiem jest jeden kit, który w 100% wpływa na rozgrywkę, ale do tego przyjdziemy nieco później. Na początek pokażę Wam tabelkę, w której będą umieszczać okładki kitów. Kolor zielony to bardzo dobra kolekcja, żółty ciekawie wykonana, szary zwykła, pomarańczowa niedopracowana, czerwona najgorsza i fioletowa niepotrzebna. Więc kochani, łapcie jak zwykle kawusię lub herbatkę, bo lecimy z tematem. Numer 1 to kolekcja o nazwie To były czasy do trybu tworzenia Sima. W sumie można by powiedzieć, że są to dość nowoczesne ciuszki z lekkim klimatem lat 90., ewentualnie 80. Znajdziemy tutaj głównie ubrania sportowe w neonowych i intensywnych kolorach, dla Simów oczywiście dorosłych, jak i również dla dzieci. To była pierwsza paczka, która została technicznie bardzo dobrze wykonana przez twórców. Te elementy, które powinny być wypukłe, jak na przykład zamki, ewentualnie jakieś klamry, są i to jest oczywiście zaleta tego wszystkiego. No ale nie oszukujmy się, lata 90. świetnie by się odnalazły w grze, gdyby nie ograniczały się tylko do sportowych stylizacji. Więc niestety, ale monotematyczność tej kolekcji po prostu działa na jej niekorzyść. Z doświadczenia też wiem, że te stroje nie są zbyt często używane, więc niestety, ale ten zbiór ubrań nie cieszy się moim uznaniem. Mimo tego, że ubrania są naprawdę bardzo ładnie wykonane. Jeśli również wasi Simowie nie są typowymi sportowcami, no to niestety, ale ta kolekcja wam się totalnie do niczego nie przyda. W moim rankingu wrzucam ją do kategorii niepotrzebna. Numer 2 to wiejska kuchnia i jest to ciekawa kolekcja z elementami do budowania, która świetnie uzupełnia dodatek, jakim jest wiejska sielanka. Pojawiają nam się tutaj sprzęty kuchenne, ale i kilka dekoracji, które mogą nam posłużyć za zróżnicowane ozdoby. Ja osobiście nie jestem fanką tej kolekcji, ale umiem ją docenić. Jedynym minusem, ale dość znaczącym, jest faktycznie zbyt mała ilość obiektów. Dopiero później twórcy faktycznie troszkę ich więcej nam dodawali, no ale nie oszukujmy się, to były dopiero pierwsze kolekcje, więc tutaj można było popełnić jakieś błędy. No ale mimo wszystko gdzieś tam ta ilość właśnie obiektów zaważa na ocenie i ta kolekcja trafia w moim rankingu do niedopracowanej. Numer 3 wielkie porządki. Kolekcja, która dała mi nadzieję, że twórcy będą wprowadzać więcej elementów wpływających na rozgrywkę. Było to dla mnie nawet zrozumiałe, że skoro pralki pojawiły się w większej paczce, jak na przykład akcesoria, to kilka odkurzaczy faktycznie może się pojawić w jeszcze mniejszym rozszerzeniu, jak chociażby te kolekcje. Ale już pewnie sami wiecie, że jest to jedyna taka paczka w swoim rodzaju. Najprawdopodobniej tego typu sprzęty nie będą już dochodzić do gry wcale, albo tylko będą w większych rozszerzeniach. No, mam taką w ogóle nadzieję, że jeszcze się pojawią jakieś, bo fajnie by było. Ogólnie ta paczka jako odkurzacze to jest naprawdę ciekawe urozmaicanie gry. Zwłaszcza jeśli wasi Simowie są bohaterami rodzinnych rozgrywek. Ale ja dodałabym tutaj jeszcze kilka znanych nam obiektów, jak na przykład miotełkę do kurzu, szczotkę do zamiatania podłóg, mop do ich mycia, ściereczkę lub gąbeczkę do czyszczenia blatów, czy chociażby zlewu i wtedy to faktycznie mogłoby się nazywać wielkie porządki. Tak czy siak uważam, że ten kit zasługuje na wysokie miejsce, bo faktycznie jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju i no nie oszukujmy się, sam siebie gdzieś tam broni. Dlatego go wrzucam do kategorii bardzo dobre. Numer 4 oaza na patio. Jest to zbiór mebli, który pomoże nam udekorować pustynne lub częściowo pustynne simowe parcele. Dzięki ciekawym meblom, mozaikom i roślinom zbudujemy wnętrza pełne spokoju i wytchnienia. Jest to ciekawy zbiór mebli, który myślę, że musiał się kiedyś pojawić, bo miasto takie jak chociażby Oaza Zdrój była pod tym względem troszkę zaniedbana. Ta kolekcja ma naprawdę bardzo dużo mebli, pełno wzorów i sporo kolorów i chociaż totalnie nie jestem fanką tego klimatu, to jednak ta paczka zasługuje na kategorię ciekawie wykonana. Numer 5 to industrialny loft. Kolejna paczka z meblami, jak sam tytuł mówi, w industrialnym stylu. Niestety ten wymarzony industrial w przypadku niektórych elementów troszkę spłycono i ograniczono się do typowych topornych mebli z metalowym obiciem. Fajnie, że się pojawia coś takiego, ale powinno zostać dodane jeszcze coś nieco lżejszego. Znajdziemy tu również dodatki, czyli metalowe rury i inne ozdoby. I to są całkiem przyjemne elementy i przydatne, jednak mogłyby się znaleźć serio w innych rozszerzeniach, jak chociażby Witaj w pracy. Myślę, że ta kolekcja mogłaby zostać bardziej rozbudowana i jako fanka industrialnych wnętrz, niestety, ale nie przejadłam się tą zawartością. Wręcz czuję niedosyt, dlatego ta kolekcja trafia do kategorii zwykłe. Numer 6 to lotniskowy szyk, czyli kolekcja z ubraniami. I serio, jeśli nie była to zapowiedź lotniska w The Sims 4, to za sam tytuł wszyscy powinniśmy się naprawdę pogniewać. Nie przepadam za takim słownym naciąganiem, za wmawianiem nam czegoś, czego po prostu nie ma, co po prostu nie istnieje. Jak nie pojawia się w grze lotnisko, albo nie jest planowane, to proszę go tutaj w tytule nie dodawać. Myślę, że nie potrzebujemy płacić za wyobraźnię. Ja rozumiem fakt inspirowania się lotniskową modą, ale w takim razie dla kogo jest ta kolekcja? Bo Simowie nie podróżują samolotami, nie mają nawet własnego dworca kolejowego, swoich własnych statków, ani nawet aktywnych tramwajów. Nie wiem, jaką ideę próbowano nam tu wcisnąć, ale ja tego nie kupuję. Na pewno nie kupuję
po prostu mody lotniskowej. No ale pomijając już moją irytację nietrafioną nazwą, to muszę przyznać, że ogólnie ciuszki są całkiem okej. No są ładne, są eleganckie, są gustowne i nadają się dla simów nie dość, że na co dzień, to jeszcze kiedy wybierają się do pracy. Mimo wszystko dla mnie ta kolekcja trafia do kategorii zwykłe, bo niczym specjalnym się nie wyróżnia, a już na pewno nie lotniskiem. Numer 7 to dzielnica mody, czyli jak dla mnie kolejny niewypał z ubraniami, jeśli chodzi o nazwę. Ja tutaj się faktycznie spodziewałam małej dzielnicy niczym Promenada Magnolii albo ubrań w stylu ewentualnie high fashion. Tak kochani, ja wiem, że jestem troszkę złośliwa w przerysowany sposób, ale ja tutaj walczę o nasze wspólne dobro. I czy dzielnica mody to nie jest zbyt wygórowana nazwa jak na taką zawartość? Wszystkie ciuszki są w indyjskim klimacie, więc jako fanka Bollywoodu chętnie przyjmę takie ciuszki w grze. Jednak, czy naprawdę nie można było nazwać rzeczy po imieniu? Po prostu napisać w tytule, że jest to paczka inspirowana Indiami i ich nowoczesną modą, to innego oczekiwania, a co innego rzeczywistość. Ubrania są ładne, a te tradycyjne zostały troszkę przerobione na nowoczesne. Takie ciuszki mogły się już dawno temu pojawić, chociażby w dodatku Miejskie życie, więc jest to kolejna paczka, która trafia do kategorii zwykłe, chociaż to i tak zawyżona ocena, podobnie jak w przypadku poprzedniej. Numer 8 to kwitnące wnętrza, czyli paczka elementów dekoracyjnych związanych z roślinami. Dużo graczy przepada za tą paczką, ja również i nawet dodałabym tutaj jeszcze kilka elementów, aby faktycznie wypełnić ten temat na maksa. Dodatkowo znajdziemy tu różne kwiatowe dekoracje na stolik, na półkę, na ścianę, na podłogę i nawet na okno. To jest po prostu dobra kolekcja, która pozwoli nam na ożywienie simowych wnętrz, więc w sumie trafia do kategorii ciekawie wykonane. Numer 9 to nowoczesna moda męska. Panowie w tym rozszerzeniu otrzymują bardzo designerskie ubrania. Eleganckie swetry i koszule z różnymi wzorami, skórzane spodnie, a nawet i spódniczki. To jest paczka, dzięki której panowie mogą odważyć się na nieco więcej, bo w tej kolekcji występują nieprzeciętne kroje ubrań, ale to wszystko jest zachowane naprawdę w modnym i stonowanym stylu. A jeśli w rozgrywce nie chcecie ubierać panów w stroje, to również simki będą w nich świetnie wyglądać. Tak czy siak ta kolekcja jest dla mnie dość zwykła, więc do tej kategorii również trafia. 10. kolekcja to karnawałowa moda. Po tej kolekcji również spodziewałam się czegoś więcej. Za słowem karnawał idzie naprawdę wiele rzeczy, jak chociażby wielkie pióropusze, skąpe brokatowe stroje, czy różne inne kostiumy. Tu dostaliśmy coś pomiędzy, bo zabrakło tych szalonych strojów, które faktycznie kojarzą się z takim typowym karnawałem w Brazylii. Natomiast dodano nam ubrania, które mogą być noszone na co dzień przez odważnych i barwnych simów. Wzory ubrań są dość często kolorowe i żywe oraz intensywne. Nie zabrakło tu cekinów i brokatowych elementów, dlatego tą kolekcję wrzucam do kategorii ciekawie wykonane, bo naprawdę nie jest zła. 11, czyli wnętrza z przepychem. Paczka mebli, która ma wprowadzić do gry nowy styl nazywany maksymalizmem. Takie pomieszczenia charakteryzują się dość sporą abstrakcją, dlatego że tu możemy wymieszać surrealistyczne, geometryczne oraz pastelowe faktury. A uwierzcie mi, że to nie wszystko. To jest paczka idealna dla osób, które lubią poznawać nowe możliwości przy dekorowaniu wnętrz i dla osób, które lubią tworzyć niecodzienne pomieszczenia. W moim rankingu ta paczka trafia do kategorii ciekawie wykonane. 12, czyli księżycowy szyk. Zbiór ubrań idealny na nocne wypady. Czy to na simowy spacer, randkę, czy do klubu. Znajdziemy tu przede wszystkim eleganckie ubrania, ale odważnych również nie zabraknie. Do klubu możemy się ubrać w coś błyszczącego, na randkę w coś stonowanego, a na co dzień w coś uroczego. Ubrania są naprawdę bardzo ładnie wykonane i przede wszystkim mogą być wykorzystywane w codziennej rozgrywce, a to jest naprawdę bardzo dużą zaletą tego zbioru. Sama się tego nie spodziewałam, ale ta paczka trafia do kategorii bardzo dobre, bo naprawdę te ubrania są świetnie wykonane, więc polecam wam się im przyjrzeć. 13 to mali obozowicze. Ta kolekcja zawiera w większości obiekty, które są grywalne i które mogą być wykorzystywane do przyozdobienia ogródka lub nawet pokoju dziecięcego. Większość z tych obiektów będzie świetnie dopełniała podwórko, na którym nasi młodsi simowie mogą dosłownie zrobić swoje małe obozowisko. Największym hitem tej całej kolekcji okazuje się być ekran z prześcieradła, który faktycznie wygląda dość zjawiskowo. Paczka będzie idealna dla osób lubiących rodzinne rozgrywki lub randki pod gołym niebem, wyglądające na przygotowane własnoręcznie przez simów. Ze względu na to wszystko kolekcja trafia do ciekawie wykonanych. Numer 14 to Mali Modnisie. Kolekcja pełna ubrań dla dzieci w wieku szkolnym. Jeśli ktoś lubi dzieci w grze, to z pewnością znajdzie tutaj kilka interesujących elementów. No trzeba przyznać, że ubrania są bardzo ładne, ale w większości sportowe. Dla mnie ta paczka jest dość zwykła, więc również do takiej kategorii trafia. Numer 15 to oaza wystroju i to jest kolejna kolekcja, która nawiązuje do pustynnych klimatów, nie tylko oazy, ale i również nowoczesnego podejścia do tego tematu. W tej paczce znajdziemy w większości meble dedykowane do simowych ogrodów, ale i nie tylko. Kamienne meble są dość eleganckie i pozostają w posągowym klimacie. Ja nie jestem fanką takich klimatów, zazwyczaj to powtarzam, ale ta kolekcja dość miło się przyjęła, jeżeli chodzi o wszystkich graczy i najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że przez krótki okres czasu była darmowa, bo pełniła w sumie rolę małej rekompensaty dla tych graczy, którzy kupili The Sims 4 wtedy jeszcze, kiedy nie było za darmo. Dla mnie mimo wszystko ta paczka trafia do kategorii zwykłe, bo jakoś na mnie wielkiego wrażenia nie robi. Numer 16 to pastelowy czar. Jest to zbiór mebli stworzonych przy współpracy z simową youtuberką Plambelą. Klimat paczki jest bardzo uroczy, mamy tutaj dosłownie przeróżne odcienie pastelowych kolorów,
kolorów, które zostały zastosowane do bardzo słodkich mebli. Kształty serduszek, krowie łatki, ciasteczkowe akcenty, to jest to, co możemy tutaj faktycznie otrzymać. Jednak są pojedyncze meble, które uważam, że są dość toporne. A to w sumie może powodować małe problemy przy meblowaniu, bo w momencie, gdy będziemy chcieli umeblować dom w klasycznym stylu, a ten jeden pokój właśnie w takim pastelowym, to może się to wydawać czasami lekko przerysowane. Ogólnie uważam, że ta kolekcja jest ciekawie wykonana, więc również do tej kategorii trafia. 17 to codzienny nieład. Na początku byłam sceptycznie nastawiona do tej paczki, bo zawiera w większości dekoracje, ale tu muszę przyznać, że te obiekty z tej zawartości są przeze mnie bardzo często wykorzystywane. Nawet w jakimś stopniu stały się dla mnie niezbędne. Obiekty, które tu znajdziemy, bardzo fajnie wypełniają wnętrza simowych domów i powodują, że te domki stają się bardziej przytulne i wyposażone. Myślę, że w tym przypadku trzeba się przekonać samemu, jakie korzyści daje nam posiadanie tej paczki i w moim rankingu trafia ona do kategorii bardzo dobre, choć uważam, że taka zawartość powinna się pojawić w grze podstawowej, chociażby z okazji urodzin serii The Sims. Numer 18. Simtymność. To paczka bielizny dla simów, która ma na celu troszkę odkryć nasze simowe ciałka. Bielizna jest dość ładna. Można nawet powiedzieć, że niektóre warianty kolorystyczne są dość pikantne, ale całość oczywiście jest zachowana w takim modnym i ogólnie stonowanym stylu. Ta paczka również trafia do kategorii zwykłe, bo oprócz samej bielizny to jakoś tutaj wiadomo, rewelacji nie ma. Numer 19 to łazienkowe szpargały i jest to paczka dekoracji łazienkowych, które mają na celu wprowadzić nieład do tych pomieszczeń. W sumie to już druga taka paczka i totalnie beznadziejne jest to, że każdy obiekt jest tylko dekoracją. Dosłownie. Tylko. I jest to dość irytujące, bo w grze nasi simowie mogą być zęby, mogą się golić, a dzięki tej paczce mogą tylko patrzeć na szczoteczkę do zębów i golarkę. Dodatkowym minusem tej kolekcji jest brak jakichkolwiek mebli do łazienki. Nie znajdziemy tu żadnych blatów, żadnych urządzeń, więc ta kolekcja po prostu trafia do kategorii niedopracowana, a szkoda, bo miała naprawdę ogromny potencjał. No i kochani, małe podsumowanie. Ogólnie uważam, że żadna z kolekcji nie jest potrzebna. Ja wiem, że niektórym dałam faktycznie dość wysokie oceny, ale oceniam je w bardzo szczery sposób, biorąc pod uwagę tylko ich zawartość. Jednak gdybym miała zostawić tylko 3 albo 4 w grze, a dosłownie resztę wyrzucić, to myślę, że zostawiłabym na pewno Wielkie Porządki, Księżycowy Szyk, Mali Obozowicze, no i oczywiście Codzienny Nieład. Troszkę mam wrażenie, że nastąpił już przesyt tym rozszerzeniem, a końca ciągle nie widać i myślę, że to jeszcze będzie się kręcić i kręcić i kręcić, bo jak tak patrzę na to wszystko, to właśnie do tego to zmierza. No i na koniec mogę wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcecie zobaczyć, czy da się w ogóle zbudować coś sensownego z samych kolekcji oczywiście do budowania, to zapraszam was do odcinka, w którym staram się umeblować dom, korzystając właśnie z samych kitów. Czekam teraz na wasze komentarze, która kolekcja jest najlepsza, a która najgorsza. Oczywiście możecie sobie jak zwykle to bywa skopiować mój przypięty komentarz i wypisać mi swoje typy. A póki co, kochani, bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. Was również zachęcam do tego, żebyście kliknęli przycisk wesprzyj i zobaczyli, co tam dla was przygotowałam. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, do